Dzień dobry Państwu. Dzisiaj przedstawimy Państwu nasz pomysł na 7-dniową wycieczkę po Mazurach jachtem żaglowym lub jachtem motorowym. Pokażemy miejsca, które warto zobaczyć, pokażemy miejsca wymagające szczególnej uwagi. Wskażemy, gdzie należy płynąć zawsze po szlaku, a gdzie możemy na przykład z tego szlaku troszeczkę spłynąć i poeksplorować. Nasza firma znajduje się w Węgorzewie, nazywanym Bramą Mazur, ponieważ to w Węgorzewie rozpoczyna się szlak Wielkich Jezior Mazurskich i uważamy, że Węgorzewo jest idealną bazą wypadową, aby cały szlak Wielkich Jezior Mazurskich zobaczyć podczas tygodniowego rejsu. Możemy dopłynąć na samo południe Mazur do miejscowości Ruciane-Nida lub do Piszu. Dzisiaj zapłyniemy do głównych portów. Cały czas znajdujemy się w kanale węgorzewskim, kierujemy się w kierunku jeziora Mamry. Kanał węgorzewski z tego miejsca ma około 1 km długości, a pionowa kreseczka jest to nakaz zachowania szczególnej ostrożności. Ma to związek z tym, że zbliżamy się do zakrętu na kanale węgorzewskim. Kropka oznacza nakaz nadania sygnału dźwiękowego, my to zrobimy. Znak z przekreśloną literką P. Nakaz parkowania na odległości w tym przypadku 730 metrów. Zabroniony ruch pod żaglami. Trzeci znak, ta szósteczka, jest to ograniczenie prędkości. Czyli pływamy z prędkością nie większą niż 6 km na godzinę. Wypływamy z kanału węgorzewskiego na jezioro Mamry. Tutaj pamiętajmy, żeby starać się płynąć możliwie jak najbliżej środka, ponieważ z lewej i z prawej strony jest płytko, więc bezpiecznie będzie płynąć środkiem. Wypływając z kanału węgorzewskiego od razu widzimy boje szlakowe, boję zieloną i boję czerwoną. Na szlaku również obowiązuje ruch prawostronny, tak jak w kanale, więc my będziemy płynęli w kierunku południa przy prawej boi. W tym przypadku będzie to boja zielona. Jak będziemy wracali na północ, to będziemy płynęli też prawą stroną szlaku wodnego, ale wtedy będzie to boja czerwona. Oczywiście szlak wodny wyznacza nam drogę bezpieczną, bez mielizn i bez kamieni, ale nie jesteśmy zobowiązani płynąć tylko po szlaku wodnym. Możemy pływać również w miejscach, w których nie ma wyznaczonego szlaku wodnego, ale wtedy musimy zachować odpowiednią ostrożność, nie płynąć zbyt blisko brzegu i obserwować wskazania echosondy, która pokazuje nam głębokość. Mielizny i kamienie na jeziorach oznakowane są znakami kardynalnymi. Jeśli mielizna nie znajduje się w pobliżu brzegu, to oznaczona jest 4 znakami kardynalnymi. Obszar, jaki wyznaczają te 4 znaki kardynalne, jest mielizną lub jest kamienisty. Nie należy wpływać nigdy pomiędzy te 4 znaki kardynalne. Zawsze należy ten obszar omijać łukiem. To po pierwsze. Po drugie, jeśli poruszamy się po szlaku, czyli w pobliżu boi zielonej lub czerwonej, nie grozi nam to, że napotkamy po drodze na mieliznę lub płciznę. Szlak wodny jest poprowadzony tak, aby te mielizny omijać. Wypłynęliśmy z Węgorzewa, płynęliśmy w kierunku południowym i natrafiliśmy na boję zielono-czerwoną. Jest to boja oznaczająca rozwidlenie szlaku żeglownego. W tym kierunku płyniemy na jezioro Święcajty, natomiast w kierunku południowym płyniemy na jezioro Dargin. Szlak wodny doskonale jest oznaczony na mapach, które są na wyposażeniu wynajmowanych przez nas jachtów. Przesmykiem z jeziora Mamry wpływamy na jezioro Kirsajty i następnie pod mostem szczynorskim płyniemy na jezioro Dargin. 2 żółte znaki widoczne w tej chwili oznaczają zalecenie przejścia w tym miejscu. Pod mostem szczynorskim można przepłynąć każdym z wynajmowanych przez nas jachtów. Znajdujemy się na jeziorze Dargin, bardzo ładnym jeziorze, ale znajduje się na nim jedno z najniebezpieczniejszych miejsc, tak zwane łazy szczynorskie. Są to bardzo duże kamienie zajmujące dość duży obszar jeziora. Oczywiście oznakowane żółto-czarnymi znakami kardynalnymi. Nikomu nic się nigdy nie stanie pod warunkiem, że ominie znaki kardynalne i popłynie szlakiem wyznaczonym przez boje zielone i czerwone. Z jeziora Dargin pływamy króciutkim przesmykiem na jezioro Sztynorskie do portu Sztynort. Znajdujemy się w porcie Sztynort. Przed nami druga stacja paliw na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Pierwsza była w Węgorzewie, w Sztynorcie mamy drugą stację. Port Sztynort jest w zasadzie miejscem kultowym.
ciągle rozwijającym się i bardzo modnym wśród użytkowników jachtów żaglowych i jachtów motorowych. Wypłynęliśmy z Węgorzewa, po kilku godzinach rejsu, spokojnego rejsu, dopływamy do Sztynortu. Na przykład do Sztynortu, jeśli się zdecydowaliśmy spędzić tę noc w Sztynorcie. W Sztynorcie, jak i w większości innych mazurskich portów, znajdują się sanitariaty, prysznice, restauracje. Można naładować akumulatory na jachcie, można dotankować wodę. W niektórych portach można opróżnić zbiorniki z fekaliami. Po zacumowaniu jachtu przyjdzie do nas bosman, który pobierze opłatę portową. Jeśli nie zgłosiła się żadna osoba z obsługi portu, szukamy miejsc takie jak tutaj teraz widoczne. W tym przypadku jest to opisane opłaty portowe. Czasami będzie to kapitanat, czasami biuro portu. Jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz. Obok tego budynku z opłatami portowymi widzimy łódź Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W Sztynorcie znajduje się sezonowa baza MOPR-u, tak aby w możliwie jak najszybszym czasie można było dopłynąć na jezioro Dargin lub inne znajdujące się w pobliżu Sztynortu do załogi, która potrzebowałaby pomocy ratowników. Dalej znajdujemy się w Sztynorcie i chcę Państwu pokazać, jakie jest oznakowanie w tym porcie. 7 keja rezydencka, 7 numer kei. Keja rezydencka oznacza, że nie jest to keja przygotowana dla gości czarterowych. Jest to keja przeznaczona dla osób, które posiadają swój własny jacht i tutaj go cumują. Szósteczka, keja gościnna. Tutaj port zaprasza wszystkie jednostki czarterowe. A my płyniemy na Giżycko. Na prawo zostawiamy jezioro Dargin i możemy na nie wpłynąć na silniku, ponieważ tam obowiązuje strefa ciszy. Lecimy na Giżycko. O Mazury, jakby cudne, gdzie jest taki drugi kraj. Tu przeżyjesz chwile cudne, tu przeżyjesz życia raj. Zbliżamy się do Giżycka. Na prawo zostawiliśmy tak zwany łabędzi szlak. Jest to piękny szlak pomiędzy wyspami, który można przepłynąć. Serdecznie polecam to miejsce. Nie wiem, czy na pierwszy raz, bo na pierwszy raz zabraknie nam czasu na to, aby wszystko zobaczyć, ale myślę, że warto tam popłynąć. Mazury to też możliwość cumowania nie tylko w portach, ale również na dziko. Na małych polach kempingowych czy w zupełnej dziczy. Takich miejsc na Mazurach jest mnóstwo i sądzę, że nigdy nie da się poznać całych Mazur i możemy je poznać przez rok, 2 lata, 5. Mazury co roku będą się zmieniały, co roku będą powstawały nowe porty i co roku będziemy odnajdywać nowe miejsca blisko natury, takie, które nam się będą bardzo podobały. Zbliżamy się do kanału Giżyckiego i troszeczkę nam się tutaj zagęściło do żaglówek i to jest dobre miejsce, żeby powiedzieć słów kilka o pierwszeństwie na wodzie. Spacerowy jacht motorowy czy jacht motorowy zawsze ustępuje dla jachtu, który płynie na żaglach. Ustępuje pierwszeństwa. Jeśli żaglówka nie płynie na żaglach, tylko płynie na silniku, to są to jachty równorzędne wobec siebie. Przed nami widać statek pasażerski tak zwanej białej floty, żeglugi mazurskiej. Te statki również zawsze mają pierwszeństwo w kanałach, pierwszeństwo na śluzach i na jeziorze. Rowerki wodne, kajaki i różne inne tego typu pływadełka również mają pierwszeństwo przed jachtem motorowym. No i oczywiście, podobnie jak na drodze, obowiązuje zasada ograniczonego zaufania. Przed nami trzecia stacja paliw na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Stacja paliw Piękna Góra. Zaraz obok znajduje się kanał Niegociński, którym możemy przepłynąć na jezioro Niegocin. Wsadzimy dziób jachtu za chwilkę w ten kanał. Nie będziemy nim płynąć, ponieważ my skierujemy się w kierunku kanału Łuczańskiego, potocznie nazywanego również kanałem Giżyckim. Dwa słowa jeszcze o kanale Niegocińskim. Jest to kanał wyremontowany, oddany w roku 2019 po remoncie. Bardzo fajny, aczkolwiek raczej bym go nie polecał dużym houseboatom. Kilka znaków informujących o zakazie wyprzedzania, o nakazie zachowania szczególnej ostrożności, głębokość 1,2 metra, prędkość maksymalna 6 km, nakaz nadania sygnału dźwiękowego, proszę bardzo, zabroniony ruch pod żaglami, zakaz kotwiczenia, linie energetyczne, zakaz parkowania na odcinku 150 metrów. Znajdujemy się jeszcze w kanale
Niegocińskim, ale za chwilkę wracamy z niego, nie przepłyniemy całego kanału, ponieważ chcemy Państwu pokazać kanał Giżycki, który jest kanałem, na którym jest most obrotowy. Ten most obrotowy jest otwierany o określonych godzinach, o tym też za chwilkę powiemy parę słów. Plusem kanału Niegocińskiego jest to, że na nim nie ma żadnego mostu, który wstrzymywałby ruch, także tutaj można przepływać ciągle, bez oczekiwania na otwarcie mostu. Minusem kanału Niegocińskiego jest to, że jest on jednak troszkę mniejszy niż kanał Giżycki i proponuje dużymi jachtami przepływać przez kanał Giżycki. Na Mazurach zawsze staramy się sobie pomagać. Zmęczona ekipa wiosłowaniem poprosiła, żeby wziąć ich na kol, także ciągniemy ich w kierunku mostu w Giżycku. Zbliżamy się do mostu obrotowego w Giżycku. Zasada jest taka, że powinniśmy się zatrzymać za ostatnią łódką, która stoi w kolejce. Proszę nigdy nie wpływać przed kolejkę, nie dopływać bliżej pomostu, ponieważ zawsze to powoduje pewną nerwową atmosferę. Także widzimy ostatnią łódkę przycumowaną z prawej strony, podpływamy jako ostatni i spokojnie czekamy na zapalenie się zielonej lampy, która będzie sygnalizowała możliwość przepłynięcia przez most. Poza sezonem most otwierany jest 4 razy dziennie, natomiast w sezonie 7 razy dziennie. Przynajmniej tak jest w roku 2019. Godziny otwarcia mostu są ściśle określone i można je sprawdzić na naszej stronie internetowej www.topicocharter.pl. Dopłynęliśmy do Giżycka, zacumowaliśmy jacht w kanale Giżyckim. Czekamy na otwarcie mostu. Akurat tak się zdarzyło, że przypłynęliśmy o takiej godzinie, że jesteśmy pierwsi w kolejce i po otwarciu mostu i po załączeniu zielonego światła będziemy płynęli. Za nami teoretycznie będą się ustawiały kolejne jachty, które będą chciały przepłynąć przez kanał Giżycki. Mamy jeszcze 20 minut do otwarcia mostu, wypijemy sobie kawusie i poczekamy, aż most obrotowy zostanie otwarty. Jeszcze jedna ważna rzecz. Nie zostawiamy jachtu w kanale Giżyckim zacumowanego i idziemy sobie na przykład na obiad. Tak nie możemy zrobić. Nie możemy utrudniać żeglugi w tym miejscu, nie możemy zostawiać jachtu na dłużej. Tylko podczas postoju i w oczekiwaniu na otwarcie mostu. Most się otworzy, wtedy należy od razu przepłynąć. A jeśli chcemy pozwiedzać Giżycko i zobaczyć tutaj wiele różnych interesujących miejsc lub wybrać się na obiad, to cumujemy w którymś z giżyckich portów i idziemy na wycieczkę. Do zobaczenia. W tej chwili widzimy, jak most Giżycki zostaje powoli otwierany. Następnie będziemy czekali na zielone światło. Ruch odbywa się w jednym kierunku. W pierwszej kolejności najprawdopodobniej popłyną łódki z kierunku jeziora Niegocin, a później zostanie włączone zielone światło dla łódek, które przypłynęły z kierunku jeziora Kisajno. Wypływamy z kanału Giżyckiego na jezioro Niegocin. Na wodzie możemy liczyć na pomoc policji wodnej, wyposażonej w bardzo nowoczesne i szybkie łódki. Kolejna stacja paliw na naszej trasie, to już 4. stacja, Giżycko. Znajdujemy się w Giżyckiej Ekomarinie. Mamy tutaj porządny dźwig, z którego czasami należy skorzystać przy wyjmowaniu jachtów z wody. No i oczywiście w Giżyckiej Ekomarinie znajduje się nasza duma i chluba Mazur, czyli Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Jest to jedna z baz MOPR-u na Mazurach. Mamy jeszcze bazę w Skłodowie, w Mikołajkach i w Piszu. Jest to bardzo doskonale zorganizowana i wyposażona instytucja, niosąca zawsze chętnie i bardzo szybko pomoc w sytuacjach, w których tego potrzebują załogi odpoczywające na jachtach. Numer telefonu do Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego to 601 100 100. Jest to numer alarmowy nad wodą. Również jest jeszcze numer 984
Jest to numer dedykowany do ratowników będących w służbie na Wielkich Jeziorach Mazurskich i na jeziorze Jeziorak pod Iławą. Wypłynęliśmy z Giżycka, płynęliśmy przez jezioro Niegocin i wpłynęliśmy na jezioro Boczne. Kierujemy się cały czas w kierunku południa. Przez jezioro Niegocin sugerujemy płynąć po szlaku wodnym, czyli w okolicy Boi Zielonej lub Czerwonej. Tak samo przez jezioro Boczne. Na pewnym odcinku jeziora Boczne jest mielizna, tak piaszczysta, i dlatego najbezpieczniej jest płynąć po szlaku wodnym. Płyniemy na południe. A my cały czas w drodze płyniemy do Rucianego. Słońce świeci, jest po prostu pięknie. Zapraszamy, przyjeżdżajcie, nie czekajcie. Wpływamy do bardzo króciutkiego kanału Kula i po chwili jezioro Jagodne. Proszę zauważyć, że cały czas poruszamy się bez żadnych śluz. Na Mazurach są tylko dwie śluzy na południu. Jedna w Rucianym, a druga w Piszu. A tutaj widzimy prawdopodobnie najlepszego skipera na Mazurach, Piotrusia. Dzień dobry. Na razie, dobrej zabawy. Voila! Taka niespodzianka. Jesteśmy w drodze na jezioro Tałty. Trafiliśmy na pływającą restaurację. Zatrzymujemy się na obiad, jemy i płyniemy dalej. Jedzenie tutaj podobno jest bardzo smaczne. Kanał Joduński. Pływamy na jezioro Tałty. W tej chwili popłyniemy w prawo, pokazać Państwu miejscowość Ryn widoczną z wody. A z Rynu udamy się do Mikołajek. Płyniemy na Ryn, a brzeg gdzieś za rupą został. Dopłynęliśmy do Rynu, pięknej, niedużej miejscowości na Mazurach. Duży zamek, który warto zwiedzić. Fajne porty z bardzo dobrą infrastrukturą, bardzo dobra ekomarina, w której można opróżnić fekalia. Porządne sanitariaty. Kilka innych portów, również bardzo wygodnych. Bardzo smaczne jedzenie w kilku restauracjach. Ryn uważam jako miasto obowiązkowe na trasie podczas urlopu, 7-dniowego urlopu na Mazurach. Jeszcze króciutko chcę powiedzieć o jednej rzeczy. Czasami dostajemy pytania, no jak właściwie ten wypoczynek, ten urlop wygląda? No płyniemy tą łódką, zapływamy do portu i co? Otóż możliwości jest mnóstwo. Często polecamy na przykład, żeby zabierać ze sobą rowery na pokład i organizować sobie wycieczki rowerowe. Jeśli ktoś nie lubi lub nie chce jeździć rowerem, znajdzie w portach mazurskich bardzo dużo różnych atrakcji, dużo zorganizowanych wycieczek, możliwość oglądania różnych zabytków i ciekawych miejsc. Można chodzić na piękne spacery różnymi trasami, też często bardzo dobrze oznakowanymi. Można chodzić do wesołych miasteczek z dziećmi, można chodzić na place zabaw. Możliwości jest dużo więcej niż podczas stacjonarnego wypoczynku w hotelu. Także serdecznie polecam i propaguję tę metodę spędzania wypoczynku, ponieważ ona moim zdaniem naprawdę super się sprawdza, też często integrując fajnie rodzinę. Także kolejny raz zapraszam na Mazury. Nie czekajcie, przyjeżdżajcie. Przed nami widzimy jeden z masztów systemu sygnalizacji ostrzegawczej przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi. Maszty są zlokalizowane w ten sposób, aby objąć swoją sygnalizacją praktycznie cały szlak Wielkich Jezior Mazurskich. Pulsują z częstotliwością 40 razy na minutę i jest to informacja o możliwym nadejściu burzy lub silnego wiatru, lub 90 razy na minutę, co oznacza bezpośrednie niebezpieczeństwo zagrożenia burzą. Przy pulsowaniu około 90 razy na minutę bezwzględnie należy udać się od razu do portu i przeczekać ewentualne niebezpieczeństwo w porcie. Do Mikołajek rusza wiara. Mikołajska rybka, bardzo charakterystyczna i dość znana.
Cóż, Mikołajki, jedno z najbardziej znanych miast na Mazurach. Również miło, również ładnie. Duży hotel, duży basen. Zaraz zobaczymy ostatnią stację paliw na szlaku i pokażemy Państwu jezioro Śniardwy. Bardzo miło jest pomachać, to jest taki w naszym mazurskim zwyczaju pomachanie sobie nawzajem. Śniardwy, Mazurskie Morze, największe jezioro w Polsce. Przez Śniardwy prowadzą dwa szlaki wodne. Jeden w kierunku południa do miejscowości Pisz i tam, aby dostać się do Piszu, musimy przepłynąć przez śluzę Karwik. Drugi w kierunku Okartowa. Przez to jezioro proponuję pływać zawsze po szlaku wodnym, ponieważ jest trochę kamieniste w okolicy wysp, więc najbezpieczniej będzie płynąć po prostu od boi do boi. Poza tym jest bardzo duże i dużo łatwiej jest nam nawigować, jeśli będziemy płynęli od boi do boi. Teraz płyniemy na jezioro Bełdany w kierunku Ruciane-Nida. Na Śniardwach spotkaliśmy boję czerwono-czarną, która oznacza bezpośrednie niebezpieczeństwo podboju. Udaliśmy się do miejscowości Ruciane-Nida. Przed nami widzimy śluzę Goziankę. To jest śluza Gozianka 2. Tak jak wspomniałem, na Mazurach mamy dwie śluzy. Jedna śluza Karwik, którą trzeba przepłynąć, żeby dopłynąć do Piszu. Druga śluza Gozianka. No i będzie trzecia śluza Gozianka 2. W tej chwili widzimy jachty wypływające ze śluzy i za chwilkę będą wpływać jachty, które chcą przejść przez śluzę, aby dopłynąć do miejscowości Ruciane-Nida. Na śluzie obowiązuje sygnalizacja świetlna. Zielone światło oznacza, że możemy wpływać na śluzę. Nie zdążymy przejść przez śluzę. Jesteśmy na samym południu Mazur, Ruciane-Nida. Czas wracać do Węgorzewa. W Węgorzewie będziemy w piątek wieczorem lub w sobotę rano. Opróżnimy zbiornik z fekaliami, zatankujemy paliwo. Do godziny około 11 oddamy jacht. Wtedy załoga Topico Charter będzie miała czas, żeby przygotować jachty, wysprzątać, naprawić ewentualne usterki i wydać jacht ponownie około godziny 15. Było wspaniale, wracamy, przed nami jeszcze dwie nocki. Przyjeżdżajcie na Mazury. Wierzymy, że nasz film przypadł Państwu do gustu. Wierzymy, że znajdziecie w nim garść informacji, które uznacie za wartościowe. Staraliśmy się w każdym razie. Może nam wyszło, może nam nie wyszło. Sami ocenicie. Serdecznie zapraszamy na Mazury. Serdecznie zapraszamy na naszą stronę www.topicocharter.pl. Znajdziecie tam sporo szczegółowych informacji. Znajdziecie tam linki do filmów na YouTubie. Znajdziecie tam informacje, które ciągle staramy się uzupełniać, starając się pokazać Mazury z jak najbardziej przystępnej strony i jak najbardziej pokazać Wam piękno tych Mazur, do których naprawdę warto przyjechać i warto rozpocząć przygodę z żeglowaniem jachtem żaglowym czy żeglowaniem jachtem motorowym, na które nie trzeba posiadać uprawnień i można pełnią życia i pełnią radości czerpać dużo przyjemności z spędzania urlopu na Mazurach i na jachtach. Naprawdę jest świetnie. Jachty są dostępne od maja do końca września, czasami do początku października. Przyjeżdżajcie, do odważnych świat należy. Na razie, do zobaczenia na szlaku.